Nowinki, nowości, 3 nowych bohaterów, zapowiedź nowej frakcji i wiele, wiele więcej. Siemaneczko, z tej strony Anio, witam Cię serdecznie na moim kanale. W tym odcinku przyjrzymy się nowej aktualizacji, która ma wyjść 20 lutego 2025 roku, więc mamy tydzień, aby się przygotować. Zanim zaczniemy, łapka, no i subik, no i lecimy z tematem. W punkcie pierwszym mamy najważniejsze informacje, no i zerknijmy sobie do tego punktu pierwszego. Daleko na południe od Wiecznego Morza leży Sao Chu, gdzie drakoni od pokoleń chronią drzewo świata. Odwiedź sanktuarium gwiazd, aby zaobserwować ruchy niebios, poszukaj sekretów wiecznego życia w tajemniczych, skutych lodem ruinach, pieca nieśmiertelności i zobacz wieczne drzewo świata, Tien Mu. Szkoda, że nie mamy już teraz obrazków, bo chętnie bym zobaczył nową krainę, jak to ma wyglądać. Hordy mrocznych, więc ponownie mroczni. W sezonie drugim mieliśmy chociaż od połowy sezonu krasnoludów. No a tutaj znowu mroczni. W sezonie trzecim czekają nas również nowe behemoty. Walcz, aby wygnać siły ciemności, które skaziły tajemniczych, mechanicznych strażników, znanych jako zębatkowi strażnicy. Tymczasem na szczycie wielkiego drzewa Tien Mu zasiadło uosobienie wszelkiego zła, smok cienia. Zobaczymy jeszcze, jak będzie wyglądał na mapie, ale tak się prezentował właśnie w trailerze. No i właśnie mnie to zastanawia, czy będziemy mieli możliwość zagrania tego sezonu trzeciego my, gracze, którzy są już w sezonie sporów. No bo nie oszukujmy się, nowy smok to nowa ramka, a ta ramka będzie naprawdę bardzo, bardzo cenna i myślę, że dramo tę ramkę również będzie bardzo, bardzo dużo. Więc już nie mogę się doczekać, jak to będzie tutaj funkcjonowało. Poza tym, co my tutaj jeszcze mamy? Opowieść sezonowa, czyli te opowieści sezonowe, rozgrywka sezonowa, pomóż tajemniczej młodej drakonce odzyskać pamięć i opanować drogę Shiho z potężnymi i unikalnymi umiejętnościami, które mogą być kluczem do ocalenia Xuanchu. Jeśli czytam to jakoś nie tak, jak należy, no to wybaczcie, ale nie wiem, jak to czytać, więc czytam po swojemu. Kolejna bardzo ważna rzecz w sezonie trzecim to mgła wojny. Znowu będziemy musieli walczyć z mgłą, ale tym razem mamy automatycznych zwiadowców, więc nie powinno to być jakimś większym problemem. No i rzecz, która jest najciekawsza dla mnie, animacja początkowa. Uchyl zasłonę tajemniczej krainy Xuancho dzięki epickiej animacji zwiastującej początek nowego sezonu. Więc będziemy mieli nowy cinematyk, ja uwielbiam cinematyki, więc ja jestem tutaj zadowolony. Jeszcze fajnie by było, jakbyśmy naprawdę my, gracze z sezonu sporów, mogli rozegrać ten sezon trzeci. Rejestracja do sezonu. Gracze, którzy ukończyli pierwszy sezon fabularny i grają obecnie w drugi sezon fabularny, automatycznie wejdą do trzeciego sezonu fabularnego po zakończeniu sezonu drugiego. Więc tak jak mówiłem, nie ma już sezonów przedspornych, będzie sezon pierwszy, drugi, trzeci, no i wtedy sezon sporów. Gracze w sezonie przedspornym i sezonie sporów mogą zarejestrować się do czwartego sezonu sporów, odpowiednika trzeciego sezonu fabularnego. Bardzo dobrze, już mam odpowiedź na swoje pytanie, więc my również będziemy mogli rozegrać ten sezon, no i mam nadzieję, że ten sezon rozegramy, no bo nasze KVK będzie się zaczynało jakoś na początku marca. Aktualizacja wchodzi 20 lutego, więc myślę, że powinniśmy sprawdzić tutaj tę nowość, no i powalczyć może o ramkę, szczególnie, że dużo tych mocnych królestw ma opóźnić swój start, żeby przejść i walczyć z nowymi przeciwnikami czyli z tej drugiej generacji, z tymi nowszymi królestwami, ale nie wiem, czy wiadomość o nowym sezonie nie wpłynie jakoś właśnie na ich decyzję, że może będą chcieli szybciej to rozegrać, szybciej sprawdzić, co jest 5 w tym nowym sezonie. Zobaczymy. Punkt 1.2. Drugi sezon został skrócony do 40 dni. Punkt 1.3. Mroczni poziomu 21 do 50 będą teraz zostawiać więcej strzał strażnika. Im wyższy poziom, tym większa szansa na zdobycie strzał strażnika. Jeszcze większe ułatwienia dla początkujących, więc jeśli nie teraz, to kiedy? Jeśli nie teraz zacząć grę, to kiedy? Punkt 1.4. Ulepszenie przedmiotów przyspieszających. Nowa funkcja, automatyczny zwrot nadmiarowego czasu. Nadmiarowy czas przyspieszenia zostanie zwrócony do Twojego ekwipunku w formie przedmiotów przyspieszających. O co tutaj chodzi, nie do końca wiem, ale podejrzewam, że może chodzić o to, że na przykład gdy chcemy przyspieszyć jakąś kolejkę, na przykład treningu, no i klikniemy tam przycisk 8-godzinny, a tego treningu mamy godzinę, no to te 7 godzin powinno nam wrócić do ekwipunku. Nie jestem pewny, czy to o to chodzi, ale tak to widzę w swojej głowie. Przejdźmy dalej. Ulepszenie systemu sezonowego. Punkt 2.1. Zmiany w dziedzictwie Tytana sezonu drugiego.
Ogólnie został skrócony czas tego sezonu, no i dziedzictwo Tytana również zostało skrócone. Punkt 2.2 Legiony rezerwowe zgrupowanej armii. Funkcja legionów rezerwowych jest teraz dostępna dla zgrupowanych armii. Gracze offline mogą dodawać swoje legiony do rezerw przymierza, umożliwiając kapitanom zgrupowanych armii przydzielanie ich do zgrupowanej armii w dowolnym momencie. To jest bardzo, ale to bardzo ciekawe, no bo w tym momencie, jeśli gracz będzie mógł sobie dać takie legiony do rezerwy, no i na przykład gdy ja założę taką armię i będę sobie mógł brać te legiony automatycznie do swoich zgrupowanych armii, no to jest coś genialnego. No, zasługi możesz być offline i zasługi będą same wpadały. Aczkolwiek podejrzewam, że może tutaj minusem być to, że ktoś, kto niekoniecznie chcielibyście, żeby wziął wasze legiony, może te legiony wziąć. Więc wiecie, to jest ta druga strona medalu, ale ogólnie zmiana mi się podoba. Niedługo to już nie trzeba będzie się logować do gry, a zasługi będą same przychodzić. Przejdźmy dalej. Aktualizacja polityki sezonu drugiego. Nowe polityki, tutaj wam nic nie wywróżę, to trzeba będzie zobaczyć. Ulepszenie przeglądu serwera, nowa funkcja filtrowania. Teraz możesz szybko sprawdzić fazę serwera, miejsce aktywności i informacje o migracji na serwerze. I podpunkt drugi. Wyświetlane są teraz wskaźniki postępu fazy migracji. Bardzo ważna uwaga, u progu wojny odbywa się teraz na początku nowego sezonu. Pamiętaj, aby odpowiednio dostosować swoje plany migracji. U progu wojny, czyli Brink of War, będzie teraz na początku nowego sezonu, co jest bardzo ciekawe, gdyż teraz, skoro Brink of War będzie na początku nowego sezonu, a nasze przedmioty tutaj, mówię o workach z PDW, z CP, będą się resetowały właśnie na początku nowego sezonu, no to z tego co rozumiem już tych worków sobie nie zatrzymamy na to Brink of War, więc w tym momencie całe Brink of War sprowadzi się do tego, kto ile wytrenuje jednostek. Moim zdaniem jeszcze bardziej pay to win będzie właśnie u progu wojny, no bo takie przymierza bardziej free to play jak moje mogło sobie trochę punktów nabić na trollach. No a teraz nie będziemy mieli tego CP, więc tych punktów za trolle będziemy mieli zdecydowanie mniej. 2.5 ulepszenia nagród sezonowych, nagrody za osiągnięcia i nagrody sezonowe, które nie zostaną odebrane do końca sezonu, zostaną wysłane do ciebie w wiadomości. Spoko, żadne tutaj nagrody już nas nie ominą, to też jest bardzo dobry ruch. Punkt trzeci, ulepszenia rozwoju osobistego. 3.1 3 nowych bohaterów. Bohaterem pierwszym jest Mu Xiang. Z informacji, jakie tutaj mamy, jest to epicka bohaterka z drzewkiem ogólnym, PvP oraz wsparcia. Tak wygląda właśnie Mu, pewnie wiele osób już ją widziało, ale właśnie taka drakonka do nas zawita w sezonie trzecim. Znaczy ona będzie w sezonie pierwszym już z tego co tutaj mamy, bo od sezonu pierwszego będzie dostępna do rekrutacji. Natomiast co ciekawe, w sezonie trzecim, czyli Powstanie Smoka, czyli dla nas, dla graczy z sezonu sporów, to będzie sezon czwarty, ten dodatkowy, Mu zostanie ulepszona do legendarnego bohatera poprzez wykup owocu Chien Mu. Ulepszenie Mu do legendarnego bohatera znacznie zwiększy efekty jej umiejętności i zwróci wszystkie koszty treningu z okresu, gdy była epickim bohaterem. To jest bardzo ciekawa zmiana. Pewnie to będzie oczywiście... Chciałbym jedynie, żeby to było dosyć dostępne dla każdego, żeby to nie było za jakimś paywallem mocnym, ale znając Lilith, ten owoc nie będzie dostępny dla każdego. Być może będzie to jakoś związane znowu z VIP-em 15, więc kto wie, zobaczymy. Nie będę tutaj wróżył, ale na pewno bardzo ciekawa tutaj zmiana, że możemy jakby ewoluować naszego epickiego bohatera do bohatera legendarnego. Kolejnymi dwoma bohaterami są łucznicy G4, więc coś dla mnie, zobaczymy co tutaj będą mieli. Pierwszym z nich jest tutaj Falgrim, strzelec wyborowy, PvP i umiejętności. Rzadkość legendarny, można zdobyć w szczęśliwym obrocie i kole fortuny. Także Falgrim jest z koła, no i Sibyl jest z najsilniejszego lorda. Strzelec wyborowy, zgromadzenie i kontrola. Podejrzewam, że będziemy tutaj grali pierwszego Falgrima, no i zastępcą będzie Sibyl. No i Falgrima będziemy prawdopodobnie grali z drzewkiem umiejętności, a skoro mamy tutaj drzewko umiejętności, to podejrzewam, że obaj bohaterowie będą mieli całkiem spore obrażenia właśnie z umiejętności wpadania w szał. Punkt 3.2 jest to legendarny artefakt Żelazny Kieł. Zobaczymy co będzie tutaj wnosił. Ja właśnie na ten artefakt odkładałem klucze, więc zobaczymy czy uda mi się trafić. Miejmy nadzieję, że go trafimy, bo ostatnio mam bardzo wielkiego pecha, bo już
dwukrotnie przy wyciąganiu dwugwiazdkowego talentu z pupila. 2 razy otrzymałem 3-gwiazdkową umiejętność, także jest to sinusoida, teraz jesteśmy w dołku, no i teraz znowu będziemy musieli wyjść w górę, więc prawdopodobnie, nie chcę zapeszyć, więc odpukam, ale prawdopodobnie przynajmniej 1 kopię dostaniemy tego artefaktu. Przejdźmy dalej, ulepszone doświadczenia z wydarzeń, 3 nowe niesamowite wydarzenia. Pierwsze wydarzenie Losy i Smoki, w tym wydarzeniu będziemy mogli zdobyć tajemniczą bohaterkę Mu, która będzie nam towarzyszyć w przygodach. Drugim wydarzeniem jest kosmiczna wymiana. W tym wydarzeniu gracze, którzy osiągną poziom miasta 16, będą mogli wymienić przedmioty przyspieszenia budowania na przedmioty przyspieszenia szkolenia, więc w końcu się doczekaliśmy. Mi się tam troszkę odłożyło tych przyspieszeń do budowy, ale kurczę, no na pewno inni gracze jeszcze więcej mają tych przyspieszeń do budowy, więc z jednej strony fajnie, że mamy tę możliwość, z drugiej strony no większa konkurencja będzie, większa konkurencja dla mnie, no ale ogólnie zmiana na pewno na plus. Wolałbym, żeby wprowadzili skill locka, a dopiero potem, gdy już wystrzelałbym się ze swoich przyspieszeń, wtedy by mogli tę wymianę tutaj nam dać. No a w ten sposób bardzo wiele osób prawdopodobnie dostanie kilka dni, może kilka miesięcy nawet, więc ta konkurencja będzie jeszcze większa. No i wydarzeniem trzecim jest quiz, który po prostu jest zwykłym quizem. Przejdźmy dalej. Ulepszenie korzeni wojny, zwiększenie punktów osobistych. Wcześniej gracze mogli zdobywać punkty osobiste tylko wtedy, gdy mieli stacjonujący legion w zajętym budynku. Teraz wszyscy członkowie przymierza na polu bitwy będą stale zdobywać punkty osobiste z zajętych budynków. Tutaj zmiana teoretycznie ok, chociaż wiecie, teraz jak każdy będzie zdobywał punkty przez zajęcie budynku, no to nie każdy będzie chciał w te budynki iść, tylko większość osób będzie chciało iść walczyć po prostu. Zobaczymy, no ale zmiana raczej jest na plus. Kolejną zmianą jest zwiększenie punktów budynków, no i zwiększyli te punkty o całkiem sporą ilość, więc prawdopodobnie teraz nawet gdy wasz przeciwnik nie zjawi się na polu walki, to większość graczy, w sumie to wszyscy teraz, tak, no bo teraz wszyscy członkowie będą otrzymywać punkty osobiste. Prawdopodobnie wszyscy członkowie teraz, nawet gdy przeciwnik nie pojawi się na polu bitwy, wszyscy powinni otrzymać maksymalne nagrody za zwycięstwo, więc ta zmiana jest na pewno bardzo dobra. Podpunkt trzeci, nowe funkcje społecznościowe. Mamy teraz nowy kanał drużynowy, obejmuje wszystkich członków przymierza zarejestrowanych do wydarzenia, w tym rezerwistów. W końcu się doczekaliśmy, to jest naprawdę fajna zmiana. Mamy również czat publiczny, obejmuje wszystkich graczy zarejestrowanych do wydarzenia po obu stronach, w tym rezerwistów. Moim zdaniem to będzie kompletny syf, jakby nie wiem po co jest tam czat publiczny. Umówmy się, na korzeniach wojny no nikt nie napisze nic ciekawego, co musisz przeczytać ze strony wroga. Przecież tam będą jedynie same wyzwiska, więc raczej nic ciekawego tam nie będzie. No i podejrzewam, że ten czat, tak jak szybko się pojawił, tak szybko może zniknąć. Podpunkt czwarty. Dobieranie graczy. Dobieranie graczy stało się teraz bardziej sprawiedliwe. Zobaczymy. Wyszukiwanie członków. Teraz możesz szybciej formować drużyny i skuteczniej koordynować działania. To może być ciekawe, no niestety nie pokazali nam jak to ma wyglądać, ale każda zmiana, która ma usprawnić nam system działania jest na pewno na plus. Punkt piąty. Ulepszenie systemu walk. 5.1. Ulepszenie komend Pana Dzikich Bestii. Nowa funkcja Zaznacz Wszystko. Pan Dzikich Bestii może teraz wybierać Behemota i sojusznicze legiony razem, co pozwala na skuteczniejsze wydawanie rozkazów. Dawno nie miałem Pana Dzikich Bestii, ale jedyne czego mi brakowało w tych Behemotach to przycisku obok awatara Behemota tutaj po prawej, żebyśmy mieli kontrolę kiedy użyć jego umiejętności specjalnej. Myślę, że takie coś by na pewno jeszcze urozmaiciło ten gameplay. No bo teraz jedynie sterujemy tym Behemotem, gdzie ma biec i kogo atakować, a gdyby to jeszcze od nas zależało, kiedy ten Behemot użyje swojej umiejętności specjalnej, no to takie walki byłyby na pewno jeszcze ciekawsze. Behemoty powinny mieć taki sam przycisk jak artefakty. No i punkt szósty, inne ulepszenia. Podpunkt pierwszy, bezpieczne strefy pojawią się wokół portali do pomników przodków i będą aktywne dopiero po teleportacji na miejsce przy użyciu portalu. Zasady bezpiecznej strefy. Legiony w bezpiecznej strefie nie mogą być atakowane. Możesz korzystać z bezpiecznej strefy pod warunkiem, że portal w jej centrum znajduje się na terytorium twojego przymierza lub watachy. Wrogie legiony nie mogą wkraczać do bezpiecznych stref. Jeśli portal nie znajduje się na terytorium twojego przymierza lub watachy, w momencie powrotu legionu, legion nie będzie mógł skorzystać z bezpiecznej strefy, ale nadal zdoła użyć portalu. Mowa tutaj na pewno o tych portalach na wyspę, teraz będzie tutaj bezpieczna strefa.
Prawdopodobnie były takie przypadki, że gdy wróg ma ogromną przewagę, no to sobie szli tutaj pod teleport, pod portal, no i tutaj taki legion, który dopiero co wyjdzie z tego teleportu, no to ginął w ułamku sekundy, więc takie bezpieczne strefy na pewno się przydadzą. Jako ciekawostkę mówiłem już dawno temu, gdy te portale wchodziły, że takie strefy powinny być, jeszcze zanim weszły, że taki problem na pewno się tutaj pojawi. No i problem się pojawił, ale deweloperzy w miarę szybko go tutaj naprawiają. Kolejny podpunkt 6.2. Ulepszenia uprawnień dotyczących umiejętności Wielkiego Króla. Marszałek, małżonek i kanclerz będą mogli teraz robić więcej, więc odciążą króla. Tutaj nie będziemy tego czytali, bo to na pewno nie obchodzi wszystkich. 6.3. Dostosowanie zawieszenia broni. Zaktualizowano ograniczenia. Istniejące ograniczenia: nie można atakować lub przechwytywać legionów ani budynków innych graczy. No i dodali teraz, że bastiony oblężnicze nie będą mogły atakować żadnych budynków, gdy zawieszenie broni jest aktywne. Zawieszenie broni jest to ten okres, gdy idziemy na nowe KVK, no i mamy tam 2 albo 3 dni, w którym nie możemy walczyć. No zmiana jak zmiana, idźmy dalej. Ulepszenia ustawień dźwięku, tutaj wiadomo, nie będziemy tego czytali. Ulepszenie opisu zasad dotyczących śmierci jednostek. Ulepszono opisy zasad dotyczących martwych jednostek dla szpitali i bastionów oblężniczych przymierza. Zasady teraz wyjaśniają proporcje poważnie rannych jednostek, które natychmiast zginą w wyniku otrzymania obrażeń od stacjonujących armii w miastach, przejściach lub budynkach przymierza wroga, lepiej odzwierciedlając działanie tych mechanizmów w grze. No i to tyle, doszliśmy do końca. Jedyne czego mi brakuje, bo zmiany wydają się naprawdę ciekawe i na pewno są dobre. Jedyne wątpliwości mam co do tego ulepszenia mu z epickiego do legendarnego bohatera, no ale zobaczymy w praniu jak to wyjdzie. Poza tym w tej aktualizacji naprawdę brakuje jakiegoś screena, czegokolwiek, żebyśmy mogli to zobaczyć, bo zmiany, które mamy tutaj opisane, wydają się naprawdę ciekawe, interesujące, ale brakuje właśnie tego, żebyśmy mogli to zobaczyć, dotknąć. No i znowu musimy czekać prawdopodobnie na film, który pojawi się dzień przed aktualizacją, znając ich, więc dopiero wtedy zobaczymy. A szkoda, bo ja już tutaj naprawdę jestem ciekaw nowych bohaterów, jestem ciekaw, czy warto ich zrobić. Prawdopodobnie takich zrobię, no bo mainuję strzelców, ale jestem ciekaw tego artefaktu, tych bohaterów. No ale musimy poczekać, musimy uzbroić się w cierpliwość. No i czekamy na ten film teraz, tak? Czekamy na film, żeby zobaczyć jakiś sneak peek z bohaterami. No a możecie być pewni, film o nowych bohaterach do strzelców pojawi się naprawdę bardzo szybko, gdy tylko wyjdą jakieś informacje, jakieś sneak peeki. Więc żeby cię nic nie ominęło, zostaw subskrypcję. Ja będę się tu z wami żegnał, wiecie co robić, trzymajcie się. Elo!